Buenos, 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 buenos. Po ciężkim trudzie i znoju dolatujemy do Montevideo. Frytki z sosem Miętowym. miętowym. Bardzo dobre. Aktualnie już mają taką biedę z wodą, że już muszą ją odsalać z oceanu i dalej jest nieciekawie. Chipsy są kurewsko drogie. Chipsy są tak około 20 zł za paczkę. Żona pierwszy raz w życiu gra w szachy i mnie ogrywa. Pierwszy raz lecimy Air France'em. Francuska linia lotnicza, która zawiezie nas teraz do Paryża, z Paryża do Buenos Aires, a potem wsiądziemy w inną linię argentyńską, bodajże do Montevideo. Trochę się jaramy, trochę rzeczy już pozapominaliśmy. Wczoraj był nerwowy dzień, nie mogliśmy wziąć baterii do rowerów, jak się okazało, więc ogólnie trochę rympał. No ale lecimy. No cześć! Jesteśmy w Paryżu i słuchajcie, tam na tabliczce już jest, jak to Kora śpiewała, świętej pamięci, Buenos Aires. Buenos, 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 buenos. Także lecimy do Buenos Aires. Już parę godzin za nami podróżowania. Trafiliśmy najpierw pociągiem do Warszawy, potem z Warszawy po krótkiej, bardzo 3-godzinnej nocce na lotnisko do Paryża. W Paryżu 4 godzinki, żeby coś przekąsić, odpocząć i lecimy teraz do Buenos Aires. I potem mamy nockę na lotnisku. I po nocce na lotnisku lecimy do Montevideo, tam mamy załatwiony nocleg i będziemy załatwiać papiery i czekać na naszego camperbanka. Lećcie razem z nami. I uwaga teraz. Buenos Aires. Kochani moi, nie wiem czy często latacie międzykontynentalnymi samolotami, dlatego ja mam przyjemność być drugi raz i mogę wam powiedzieć, co jest standardem, a co nie. Standardem jest to, że te samoloty są dużo większe. Są po 3 osoby w rzędzie i są 3 rzędy, nie 2. Oprócz tego, co wam mogę powiedzieć, to że zawsze praktycznie jest TV i są słuchawki w komplecie i można sobie oglądać. Ja na przykład będę oglądał film o Apollo Creedzie, ale gama jest dość szeroka, Julek ma Ninjago Movie. Oprócz tego akurat tutaj w Air France poduszeczka, kocyk i zawsze, i to jest niestandard, to może być, nie musi, to są jakieś posiłki, także mimo, że się leci 13,5 godziny, nie musicie się aż tak zabezpieczać pod kątem żywienia. Będziemy lecieć 13,5 godziny, często są loty nocne, niestety nam się trafił dzienny, a noc będziemy mieć na lotnisku, co już wam mówiłem przed chwilą. Ja oglądam, wy czekacie na dalsze wieści. Mniej więcej jesteśmy tak przed połową drogi i tak mi wychodzi, że powinniśmy mniej więcej mijać równik, co za tym idzie właśnie byśmy byli w miejscu, gdzie w drugą stronę zacznie płynąć woda, siła Coriolis'a zacznie działać w lewo, nie w prawo, a to jest dla nas trochę historyczny moment, dlatego że pierwszy raz będziemy na kuli południowej w swoim życiu. No i powiem wam, troszkę się tym jaram. Co prawda w Urugwaju jest teraz zima, co prawda w drugą stronę będzie spływać woda, ale no, ja się jaram. Przelecieliśmy równik. Pierwszy raz w życiu. Po 13 godzinach wylądowaliśmy w Buenos Aires. Witamy. Jest godzina podobno 22. Zapraszamy na noc na lotnisku.
ciężkim trudzie i znoju dolatujemy do Montevideo. Wielkie do Montevideo. Jesteśmy w urzędzie migracyjnym w Urugwaju. No, jest do załatwienia więcej spraw niż nam się wydawało. Potrwa to dłużej niż nam się wydawało. Dlatego, że najwcześniej dostaniemy auto we wtorek za tydzień, a jest dzisiaj środa. Mamy nocleg tylko do soboty. Oprócz tego okazało się, że kosztów jest jeszcze bardzo dużo. Mianowicie tutaj w urzędzie migracyjnym coś potrzebujemy. To kosztuje 312 peso, czyli jakieś 30 parę złotych. Potem mamy iść po ubezpieczenie, to znowu ma kosztować między 100 a 200 dolarów. Potem musimy iść do tego przewoźnika, zapłacić 800 dolarów. I potem musimy iść do biura, do pośrednika, do agenta, który znowu bierze 200 dolarów. A miało już być wszystko, nie? No i jeszcze wszędzie są kolejki, my jesteśmy zmęczeni. Musiałem kupić kurtkę za 200 zł, jakąkolwiek. Ceny wcale tu nie są takie atrakcyjne. No, zderzyliśmy się z rzeczywistością, ale działamy. Patrzcie, ile to jest ludzi. Wraz z rodziną załatwiliśmy umowę z agentem w urzędzie. Coś tam załatwiliśmy jeszcze za opłatę za wszystkie porty u przewoźnika. Ubezpieczenia się nie udało, dostaliśmy adres do głównej siedziby. Jutro tam mamy podjechać, więc idziemy już tylko pozwiedzać i zjeść. Słuchajcie, jesteśmy zaskoczeni mocno, ale chcieliśmy coś zjeść po tym, jak wszystko załatwiliśmy. I o godzinie przed 17 wszyscy mówią, że jest wszystko jakby wszędzie jest kuchnia nieczynna. Możemy sobie wypić kawę i zjeść jakąś tam kanapkę. Także znaleźliśmy jakiegoś kebaba. Jest pusty, więc ciekawe, czy będzie dobry. Ale może jest pusty dlatego, że tutaj wszyscy jedzą do 16. Także jakbyście byli w Montevideo, to się je do 16, a potem trzeba ogarniać sobie wszystko samemu. No chyba, że jest McDonald's. I co jest ciekawe? Frytki z sosem Miętowym. miętowym. Bardzo jest. dobre. Co wam chcę powiedzieć? Jest dość drogo, dlatego że na lotnisku zapłaciliśmy za 3 szczoteczki, dwie jednorazowe najtańsze maszynki, chyba z 70 zł. Płyn do prania z 17 zł, taki mały, najtańszy. Także jak na to, że rekomendowano mi, że tutaj jest taniutko, to jest drożej niż w Polsce i to jest tak przynajmniej 1,5 raza drożej. Ale no co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Bardziej mnie wkurzają te opłaty wszystkie portowe i to całe zamieszanie i to wszystko. Aha, nocleg. 176 dolarów, 3 noce, a transfer z lotniska 30 dolarów. Transfer z lotniska to jest przejechanie samochodem osobowym bez napisu taksi około 30 minut drogi. Tak po mieście, czyli powoli, nie to, że autostradą. I a propos cen, popcorn polski z polskimi napisami. Popcorn do mikrofalówki, sól, wysoka zawartość błonnika jest napisane. Kosztuje tutaj 60 peso, czyli 6,60. Jak zapłacimy kartą, to z lekką prowizją. A u nas poniżej 2 zł, nie? Nawet do 3 razy potrafi być przebitka. Chyba że się kupuje w tych delikatesach z połem byłych, to tam jest chyba w tej samej cenie, prawda? Z moją żonką i z syneczkiem załatwiamy teraz ubezpieczenie. Byliśmy już w urzędach, u brokera, u przewoźnika, teraz załatwimy ubezpieczenie i chyba będzie tak już ku końcowi to Tak, no załatwianie. i jedziemy do Edwarda, który się zajmuje jakby, nie wiem, Agentem naszym jest. który nam pomoże ten samochód stamtąd odebrać generalnie, pojedzie z nami do portu, I będziemy mieć już chill potem chyba, mamy nadzieję. aż do odbioru. Tak. Także słuchajcie, ubezpieczenie będzie na kilka krajów, tutaj Ameryki Południowej, To jest nazywa się spoko. Mercosur, kosztuje 154 Dolary. dolary na rok i obowiązuje tam w kilku krajach. W Brazylii na pewno, gdzieś jeszcze. W Argentynie, w W Chile. Argentynie, nie, w Chile właśnie chyba jednak nie. Jednak nie? Okej. No mniejsze. Zamówiliśmy sobie jedzenie. I to jest trochę problem ogólnie z jedzeniem o takiej porze, gdzie jemy na przykład w Polsce. I do 16 musisz zjeść obiad, bo później nie zjeść. Później w ogóle otwierają po godzinie 20. Co prawda teraz jest zimno, więc nie wiem, czy oni mają siestę. Nic takiego nie powiedzieli, żeby to była siesta, po prostu zamykają
o 16 restaurację i tyle. Wczoraj na przykład zjedliśmy kebaba, bo był jako jedyny otwarty po godzinie 16, więc dzisiaj po zamówieniu, znaczy po załatwieniu sprawy z insurance szybko poszliśmy szukać jedzonka. Ja na przykład dostałam taką fajną cebulową zupę dnia, bardzo smaczna. Julek standardowo je oczywiście margaritkę, ale przynajmniej się naje i zje, bo tak to je zawsze bułkę z masłem. Natomiast Łukasz ma bardzo ciekawe stek z wieprzowiny, coś takiego, takie medaliony, nie wiem jak to nazwać. Jest risotto smażone, no i taka fajna, elegancka, kolorowa sałateczka. Ale bez sosu, po prostu same warzywka. Ale w ogóle, ale ciekawy smak. Sos pomarańczowy jest, nie? Taki, nawet nie, chyba taki brzoskwiniowy bardziej. Pomarańczowy czytałem. Tak? Pycha. Ryż. Ryż jest w ogóle crispy rice, czyli taki zapiekany. Bardzo dobra. A zupa jest taka jaka? Cebulowa i jest taka słodkawa, bo cebula jest słodka, ale bardzo smaczna. Jeszcze się mnie zapytali, czy bym chciała do tego grillowany ser, ale ja nie chciałam. Tylko Zielony ser. powiedziała green ser? Green cheese. Green cheese, okej. No ale generalnie nie chciałam sera, bo I czekadełko jest fajne, bo muszę jest jeść mniej. ciepła bułeczka z masełkiem takim I ta bułka jest pyszna. i z białym serkiem takim z takim Mogę twarożkiem. masło? Dasz mi gryza? Ale to musi Ale taka bardziej smakuje jak z tego. Jak taka kupiona z mrożona. Może taka jest. Może taka jest, no. Więc reasumując, bardzo ciężko jest tu coś zjeść. Nie ma jakiejś, w ogóle nie ma za dużo tych restauracji. One są otwarte w jakichś dziwnych godzinach. Jedne do 16, drugie od 19. Cholera wie o co tu chodzi. Nie ma żadnych, menu jest dość krótkie i płytkie. Ciężko jakieś regionalne jedzenie znaleźć. No ogólnie jest jakoś tak dziwnie na razie, ale może się odnajdziemy za jakiś czas i Wam będziemy relacjonować na bieżąco. Na razie tyle ile wiemy, tyle mówimy. To jest nie tyle morze, to jest taki lej rzeczny i to się nazywa Rio de Plata, czyli Silver River, czyli Srebrna Rzeka. I co jest bekowe, że oni tutaj mieli taki zasób wód słodkich, że zrobili strasznie złą gospodarkę wodną. Stwierdzili, że mają tyle wody, że mogą sobie robić co chcą i generalnie wody im nie zabraknie. I w pewnym momencie się zdziwili, że aktualnie już mają taką biedę z wodą, że już muszą ją odsalać z oceanu i dalej jest nieciekawie. Także niegospodarność, nawet przy dużych zasobach, może się spierdzielić. Kiedy to jeszcze widać w przypadku pieniędzy? Kiedy ktoś wygrywa w totka. Nie potrafi gospodarować tymi pieniędzmi i szybciutko bardzo topnieją, traci, aż popada w długi. I dokładnie tak samo Urugwaj ma z wodą. Zazdroszczą Argentynie pewnie, dlatego grają, piłę chłopaki, grają. Jak tu jest? Jest tak samo jak wszędzie. Wszyscy jeżdżą motorkami. Aha, co jest tylko innego, co jest ciekawe. Bardzo dużo ludzi chodzi z termosami i kubkami z yerba mate. A dlaczego? A dlatego, że tu się to pije i wszędzie to jest na półkach, nawet w kiosku. Ma się tutaj taką torebeczkę wiszącą i tutaj jest miejsce na termos albo na 2 termosy i ewentualnie, że ten kubeczek sobie tam odłożyć i włożyć. I bardzo dużo ludzi tutaj tak chodzi z termosami w ręce lub w tej torebeczce. A jak możecie zauważyć, wszędzie to sprzedają, dlatego że wszędzie się tu pije yerbę. Dlatego wszędzie znajdziecie kubeczki z tymi takimi tutkami, z siteczkami. To jest ogólnie taki sklep regionalny. To się kupuje w zestawie z termosami. Tam są te na paskach te pojemniki do yerby. Widzicie, różne są. Nawet na ulicy nam przed chwilą chciał pan sprzedać strugany z drewna. I termosy, i tam tych torebek jest bardzo dużo. Łopatki i na dole kubki. Korzystając z tego, że jestem w markecie, może wam co nieco pokażę. Banany 11 zł kilogram. Co tu jest tanie? Cytrusy. Mandarynki 5,50 za kilogram. Grejpfruty 8 zł. Cytryny niecałe 5 zł. Limonki 10 zł za kilogram. Mango 16,90 za kilogram. 17 zł za kilogram. Ale jeszcze jest takie coś tanie jak jadłem to w Polsce, to jest dość drogie. Tutaj to kosztuje jakieś 12 zł za kilogram. Więc na pewno jest dużo tańsze niż u nas, a na pewno jest tanie w stosunku do tego, jakie tutaj są ceny. Dlatego, że cebula kosztuje 12 zł za kilogram. To dynie są tanie, no ale to dynie są wszędzie tanie.
Ale banany są droższe niż u nas, to jest już dziwne trochę, nie? Pomidory 19 zł kilogram, zwykłe najtańsze pomidory, takie sałata 3 zł. Pomidorki koktajlowe to się nazywają pomidorki amerykańskie i są bardzo drogie, bo za dosłownie 4 takie małe pomidorki czy 5 Klaudia dzisiaj zapłaciła z 5 czy 6 zł. Także jeden pomidorek jest za złotówkę, taki ten mały, nie? Chleb. Taki chleb kosztuje, słuchajcie, 20 zł. Taki chleb. Mleko, Klaudia? 12 zł, nie? Tak. 12 sztuk jajek kosztuje 26 czy 27 zł. Naprawdę bardziej chyba opłaca się zjeść w jakiejś niedrogiej knajpie niż kupować samemu i jeść samemu. Nie no, to jest trochę aż dziwne. Kawa kosztowała, najmniejsze opakowanie kawy fusiastej, mielonej kosztowało 30 zł. Najmniejsze opakowanie. Tam było, nie wiem, ze 150 gram. Grubo. Ale ja mam pomysł taki, żeby kupić ziemniaki, bo tu mają takie różne kolorowe ziemniaki i coś z tymi ziemniakami, warzywa z ziemniakami zrobić. Lek, zjadłeś loda? Tak, Co jadłeś? loda Jakiego? śmietankowego. Jak chyba są Dobry był? Tak. Wiesz ile kosztował? 11 zł 12. Weźmiemy sobie świeży soczek. Koszt 189 peso, czyli 20 zł. I teraz tu się narzuca pomarańcze, narzuciliśmy. Podkładamy. Tylko nie przelej. Ile? Tyle? Już! super. O! Sumo de naranja fresco. Dobra, sprawdzimy jeszcze co alkohol. Alkohol jest tak. A to w ogóle kiedyś wypiłem kumplowi i to było strasznie drogie. Tutaj też jest drogie. Dobra, jakie piwko sprawdzamy? Heinekena, niecałe pół litra, 11,20, czyli 12 zł. Amstel, półlitrówka, 9 zł. Takie są ceny, takie są realia. Dobra, winko. Winko 3 dyszki, 3 dyszki, 4 dyszki, 5 dyszek, 9 dyszek. Urugwajskie wino za 22 zł. I jest to chyba najtańsze wino, jakie tutaj możecie. Nie, 155, czyli jakieś poniżej 20 zł, 12,5% Urugwaj. Jeszcze zobaczymy na przykład jakieś whiskacze. Johnny Walker, Red Label, 1 litr, stówka, trochę ponad. No więc troszkę drożej niż u nas, ale już bliżej cenowo niż inne rzeczy. Dobra, wszystko chyba wam pokazałem. Aha, chipsy. Chipsy są kurewsko drogie. Chipsy są tak około 20 zł za paczkę. Także enjoy, jak to mówią. No i jesteśmy na Mercado de la Plata, czyli na takim miejscu zaregowym. Jest tutaj dużo knajpek i restauracyjek i idziemy właśnie to pozwiedzać. Znaczy zjeść coś. Zamówiliśmy zestaw dla 3 osób, różnych rzeczy. Będzie w tym grillowana wołowina, cielęcina również. Takie będą różne, tutaj widzicie steki różnego rodzaju, również żeberka. Wszystko będzie grane dla 3 osób. Także tak postanowiliśmy, po prostu resztę weźmiemy ze sobą. Ile to kosztuje? Kosztuje to 3000 pesos, czyli 330 zł na 3 osoby. Co i tak uważam, że jak na to, że tu kosztują jajka 25 zł, to tragedii nie ma. Klaudia dostała szampana. Zaraz przyjdzie mięcho. Pycha. A mięcho spróbujesz? Soczek. No i mamy to. Dobra, i mamy to tutaj, proszę bardzo, to jest zestaw Fryty. mięs, żeberka, taka jagnięcinka, pyszotka. Ese acá, rib asado, Ja? picaña New York Cup y ribeye. El beef. Buen apetito. Muy bien. Dobra, zaczniemy od jakiejś wołowiny, jak jest steka. Zobaczymy, czy to faktycznie jest takie pyszne. No jest. No jeszcze jak tak jest dobrze zrobione, tak medium rare. Tutaj jest salsa, jak to pan powiedział. A tutaj jest taki sos pieprzowy jakby.
Zarąbista. A żebra? Trzeba odciąć. Żeberko. No, też ciekawe. Tutaj żebra są, słuchajcie, patrzcie jak ukrojone w drugą stronę. No super to jest całkiem. Tu jest chyba baby beef, czyli to jest cielęcina. Cielęcinka jest bardzo taka naprawdę, I tutaj jest taka salsa, O! no i sos pieprzowy. to się rozpływa w ustach. I tu są fryteczki. Ale ten baby beef, czyli to No dlatego on to polecał. jest fenomenalne. Bardzo dobre. Faktycznie moglibyśmy wziąć tylko to i byśmy byli bardzo zadowoleni, ale fajnie, że popróbujemy, bo trzeba smakować tutaj, trzeba smakować. Co jest ciekawe, za każdym razem jak płacimy tutaj za jedzenie kartą, dostajemy jakiś discount w restauracjach. I nie wiem, czy to jest za to, że płacimy kartą, czy to jest za to, że używamy polskiej karty i nam odlicza jakiś na przykład podatek, nie wiem tego. Natomiast co jest jeszcze ciekawe, zawsze trzeba dać tutaj około 10% na piwku za serwis. No i tyle. Aha, no ale nie zjedliśmy, więc mamy jeszcze jeden obiad, więc to jest jakby za 2 obiady, bo jeszcze na jeden nam zostało. Widzicie jak się dymią te grille tam? Ile tu dymu jest? To wszystko z tych restauracji, co jedliśmy. Proszę bardzo, środek ulicy i można mieć dorabianie kluczy? Proszę bardzo. Coś co lubię. Idziemy sprawdzić. Jest tutaj bardzo klimatycznie, natomiast nie sprzedaje się tu marihuany. Można tutaj kupić marihuanę, ale tylko w aptece i trzeba to zarejestrować. I oni tam przyznają pozwolenie, raczej nie ma z tym problemu. Palić można tylko na zewnątrz, to nie, tutaj można się napić kawki, no i kupić jakieś akcesoria typu bibułki i tak dalej. Już wam wszystko pokazuję, patrzcie, najpierw bibułki. A teraz odrobina wystroju. Tutaj. Ale dobra, taka mocna. Uwielbiam. Jakby ktoś chciał mi zrobić prezent, to super. Żona pierwszy raz w życiu gra w szachy i mnie ogrywa. Ładne te pieski. To nie są golden retrievery? Chyba tak, no. Czajcie jaki. Chyba kamper. To jest chyba ogórek jedynka. Jest autobus? Jest. A autobus jest sklepem i jest targ. Widzieliście kiedyś taki twór, patrzcie. Z boku nie wiadomo co to, takie trochę jak Chevrolet, nie? Klamki od Opla. Z tyłu Chevrolet Corsa, a wygląda z tyłu jak Astra, stara Astra. Z przodu wygląda bardziej jak Corsa, połączona z Chevroletem, bo ma grill inny. I to jest Chevrolet Corsa 1.6. Widzicie, tutaj wraki statków są? To jest jeden statek. Przywiązany do płotu do teraz, a tam jest kawałek innego, mniejszego, albo to jest ten sam, tylko się odłamał. No i tu jest port, tam jakiś statek akurat odpływa, raczej nie nasz. A tutaj co robią? Ja obstawiam, że krewetki jakoś łowią, ale nie wiem jak. Widzicie ile tu jest wędkarzy? Tam przypłynie nasz kamperek. Gdzieś tam. Albo tam, albo tam, albo gdzieś. Ale tak czy siak jest fajowo.